Siemano, witam serdecznie moi kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj wyjeżdżamy sobie na nockę gdzieś w naturze, gdzieś na dziko. I dzisiejszy odcinek jest pod patronatem firmy Watt-Cycl. Mówię po polskiemu, nie wiem jak to się mówi normalnie. Firma Watt-Cycl produkuje akumulatory LiFo PO4 i dzisiaj przetestujemy sobie ten oto akumulatorek 100 Ah właśnie LiFo PO4 o pojemności 1280 Wh. Jest to wersja mini, jak sama nazwa wskazuje, Smart Mini, a Smart, o ten znaczek Smart tutaj co widzicie, oznacza, że mamy monitoring poprzez Bluetooth przez specjalną aplikację dedykowaną do tego akumulatora. I dzisiaj sobie właśnie sprawdzimy, jak to ma się w praniu. Zainstaluję ten akumulatorek w samochodzie. Nie będzie on instalowany pod siedzeniem tak jak poprzedni akumulator. Będzie sobie stał z boku, ale odetniemy tamten, który mam i całą elektrykę zasili ten oto model akumulatora. Sprawdzimy w praniu, jak to się sprawdzi. Ogrzewanie, oświetlenie, napędzenie laptopa, no cała elektryka, router, cała elektryka mojego camper vana, mojej perły. Więc wchodzimy do auta, ja już sobie tylko zainstaluję i testujemy. Autem przygotowany, jak widzicie, a bateria jest podłączona, zobaczcie, o tutaj widzicie takie kabelki wychodzące, czarny i czerwony, i to jest właśnie do akumulatora Watt-Cycl, który podłączyłem właściwie. On siedzi sobie tutaj pod spodem, a zaraz przejdziemy do apki, to wam pokażę, jak wygląda sytuacja z napięciami. No i lecimy sobie. Nie mogę się połączyć, zobaczcie, kurde, z aplikacją, bo ona musi mieć połączenie z internetem, a jest błąd gateway, czyli błąd bramy w internecie coś. Zobaczymy, może to chwilowe, bo zapomniałem powiedzieć, że tutaj możemy sprawdzać status twojej baterii poprzez połączenie takie fizyczne z Bluetoothem, z tym akumulatorem, jak i poprzez sieć. No trochę to głupie, bo widzicie, jakiś błąd na serwerze jest i nie mogę w tej chwili sprawdzić, ale myślę, że to jest chwilowe i zaraz przejdzie. No zobaczymy. I w takich przypadkach właśnie przydaje się takie coś jak to. Dzięki czemu wiem, że idzie ładowanie, bo jest 14,35V. Także ładowanie na akumulator idzie. No zobaczymy. No jakiś błąd sieci, bo nawet w domu sprawdzałem dzisiaj. To normalnie aplikacja się odpaliła, to tuż przed wyjazdem, a teraz nawet nie... No teraz się nie chce coś. Trochę dziwne, bo aplikacja powinna działać w trybie offline, żebym mógł sobie fizycznie sprawdzić. A znowu widzicie, błąd wyskakuje, błąd bramy. No ale zobaczymy, no może chwilowe jakieś tam. No nic, wróciłem z Lidla. Kupiłem sobie bułeczki i kupiłem sobie jeden napój odurzający do testów, bo zapomniałem, że z domu, bo jeszcze mam, ale tylko jeden. No zobaczcie, dalej nie działa, kurde, aplikacja. No widzicie, mówię szczerze jak jest, no nie działa aplikacja. Może to jest chwilowe, zobaczymy. Lecę teraz na stację, a potem lecę już na miejscówkę. Patrzcie, jaki industrialny widok, kurde. Zakłady chemiczne, Police. No, trują nas. Dobra, zatankowane, można lecieć. A lecę do Podgrodzia, lecę tu blisko. Chcę spędzić tam noc no właśnie nie wiem, przy takim budynku, ruinach budynku. Nie wiem co tam było. Może wy wiecie, to powiecie. Jeszcze tam nie spałem, chociaż to jest blisko mnie. Dobra, zanim dojedziemy, ja muszę jeszcze włączyć już Webastiini, niech sobie chodzi. Ile mamy? 13 stopni, akumulator 14,7. Dobra, włączmy Webastiini. Niech sobie dmucha na 2,1. Patrzcie, już teraz jeszcze nie dojechałem, stanąłem sobie, już zaczyna działać. Czyli mieli jakieś problemy z serwerem albo coś takiego. Ładowanie trwa. Tutaj macie nad symbolem 100% taki piorunek, znaczy, że chyba ładuje. Na dole CHG, czyli Charge, ładowanie. Voltaż mamy 13,6 V. No akurat nie ładuje generalnie, bo jest naładowany na 100%, nie? No, także takie buty, zaczyna działać. Temperatura gdzieś tutaj
poszczególne ogniwa, zobaczcie, gdzieś tutaj była temperatura, a jest, temperatury są 8 stopni, 7, 7, 5,5, w zależności jak. No, działa to, działa. Dobra, lecimy na miejscówkę, szkoda tutaj stać. I jestem w takim miejscu. Na razie tu nie będę stał. Patrzcie, jaki tam kamperek stoi, taki starszej daty. Ale się zastanawiam się, czy tutaj by nie wjechać. Przejdę się zobaczyć, co tutaj można wjechać. To w ogóle jaki plac jest. Ja pierwszy raz widzę, że to taki plac jest. W sumie tam można by było stanąć w ostateczności. Ale tutaj są te ruiny, o którym wam mówiłem. Ja już kiedyś byłem na nich. Jakiś czas temu. I chętnie spędziłbym tutaj noc, bo jeszcze tutaj nie spałem. Takie miejsca koło mnie. O, patrzcie, widzicie? Tu jest tak, że można by było sobie wjechać. No ale co tutaj stać na drodze? Bez sensu. Tak chcę się przejść, bo chcę się tutaj może wbić dalej. Ale zobaczymy. Tu jeszcze da się jechać. Tu można by było sobie stanąć, nie? No kurde, samochód zostawiam otwarty. Prezes na tym leży, żeby nikt nie ciumknął go tam dalej, jakby się wbił. W sumie to też spoko opcja, słuchajcie. Tu się wbić i tu se stanąć. Zajebiście. Tu przyjeżdżam i stanę w tym miejscu. A jak? Trochę podronowałem, choć nie jest to łatwe. Tu nie wieje, ale słuchajcie, u góry musi strasznie wiać. Oko prezesa w tamtą stronę leciało bardzo fajnie, wyśmienicie, ale z powrotem 9 km na godzinę ze spadkiem, tak na wysokości 30 metrów gdzieś. Także się wlekłem w tą stronę, a w tą stronę, czyli w tą stronę musi wiać. No, a co by było, jakby tak był silniejszy, by nie mógł wrócić? Nie, podejrzewam, że można by było zniżyć lot i przy samym ziemi blisko można by frunąć. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was 2 testy. To będzie taki busowy odcinek. Tu jakaś ścieżka w ogóle jest. Pójdziemy zobaczyć później, co to znaczy. Zaraz Wam pokażę, coś Wam pokażę. Co mamy na wieczór. Tam. O, proszę bardzo. Cyk, fuch. To dzisiaj będzie testowane. Racja żywnościowa, to jest całodniowa racja żywnościowa, więc żywię się tylko tym. Plus bułeczki oczywiście, bułeczki sobie dokupiłem, bo te chrupki albo twarde, jak będą te wojskowe suchary, to można sobie zęby połamać, a już jestem troszeczkę pan wiekowy, więc zęby trzeba oszczędzać. Jaki tu burdel, muszę to posprzątać. No i napój bogów, ale o tym później. Prezes tutaj się ładuje, trochę polatał, biedny ty mój prezesiku. Kurde, czekajcie, od razu osłonkę założymy. O Jezus Maria, Józef. A ja nie wiem, czy ja Wam mówiłem, że te osłonki pozakładałem, chyba tylko wspomniałem, ale nie powiedziałem dlaczego. Te osłonki są zarąbiste, bo teraz mogę wśród drzew latać, bo chcę takie ujęcia też porobić. Jak one sobie o drzewo się obije, o zobaczcie, bo już próbowałem o ściany się obijać, to się śmigła nie uszkodzą. Dron oczywiście nie waży już 250 gramów, poniżej 250 gramów, ale to nic, bo zmieniłem mu klasę z C0 na C1. Zobaczcie, tutaj mam stosowne plakietki, widzicie tą jedyneczkę, jest klasa C1, przepraszam, i mogę go właśnie sobie dociążyć jakimiś akcesoriami. Przerobiłem, już mówiłem o tym, certyfikat mam od firmy DJI, oni nie robią z tym żadnego problemu, można to robić i ja to zrobiłem. Pamiętajcie, że tylko na C1 trzeba mieć już uprawnienia pilota, o rejestracji drona już nie wspomnę, ja to wszystko mam, żebyście mi nie jęczeli w komentarzach. Grzeję sobie już wodę, no w sumie wodę, tak.
Webasto odpaliłem i będziemy testować akumulator, który właśnie jest pod spodem. Ten nowy Cyzl Watt. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. A jakie mamy teraz zużycie? Poczekajcie, zobaczmy. Widzę, że tutaj mamy Neochodzi Webasto, jak widzicie, zobaczcie. Czekajcie, bo jest taki pod słońcem trochę. Kółeczko zmieniło się na takie żółte. Skoczyły nam tutaj DSG, discharge. DSG to znaczy discharge. Poniżej mamy current amperaż, zobaczcie, minus 1,6 ampera. W tej chwili Webasto zużywa. Minus 1,7. A zrobimy taki eksperyment, słuchajcie. Zróbmy taki eksperyment, że teraz tutaj sobie zmniejszę te herce. I od razu wiatrak też chodzi słabiej. Też jest minus 1,6, minus 1,5. Widzicie, spada. Minus 1,6. A teraz weźmy sobie herce na, nie wiem, 3,6 i sprawdźmy, jak to jest. 1,7, patrzcie, 2 ampery już. 2 ampery, czyli 30 watów inaczej. 2,3 ampera. Nie, to dajmy jednak na... No, damy tak spokojnie na 1,9 Hz. Niech sobie tak purczy. No i mamy 100% jak na razie baterii. Current ampero minus 1,5, minus 1,6, coś takiego. Ampera. Zużycie 21 watów. No trochę się to zwiększy, jak podłączę laptopa, po którego właśnie idę, bo dzisiaj trochę pracy mam, ale dobra, później, laptop później. Najpierw zrobimy żarcie, bo jestem głodny. Dobra, to tak. Indywidualna racja żywnościowa SRG7.1. I co my tu mamy? Przeczytam Wam tak pokrótce. Tak wygląda. Kupiłem przeterminowaną, jak zwykle. Przeterminowane, słuchajcie, są tańsze. Ważna była do 15 grudnia zeszłego roku. Dlaczego tak się kupuje? Ci, co testują racje żywnościowe, też Wam o tym powiedzą, że warto kupować właśnie przeterminowane, bo większość produktów tutaj, jak nie prawie wszystkie, mają ważność dłuższą niż ta tutaj. Tutaj jest data ważności najkrótszego produktu, najkrótszego. To jest najkrótsza data do spożycia jednego z produktów, który ma najkrótszą właśnie datę do spożycia. Przeważnie jest to bezpłomieniowy podgrzewacz. No ale rzeczy niektóre, jak na przykład miód, też może być przeterminowany ten miesiąc czy dwa, nic temu nie zaszkodzi. Dobra, nie będę się zgłębiał, słuchajcie. Jest to całodniowa racja żywnościowa i składa się z 3 posiłków, akcesorii i różnych tam takich różnych pierdół, więc tak. Będę otwierał, bo to za długo będzie trwało. Otwórzmy. Ale dobra, tutaj jest jakie te racje są dobre, słuchajcie. Ja już nieraz je jadłem i wiem. Dobra, zacznijmy od akcesorii takich jak kubek i inne pierdoły. Mamy 4 kubki z tego co widzę. Papierowe kubeczki. Tutaj mamy tak, chusteczki do rąk, mokre. A co tutaj jest? Cukier biały. Jedna saszetka z cukrem? Jedna chyba. Tutaj jakieś, tu jest sól. Xylitolowe gumy do rzucia. Tu taka chusteczka do tyłka. Kawa rozpuszczalna. Sztuk 2. Jakieś torebki foliowe. Tu jeszcze jakaś torebka foliowa. Cukierki 3 różne. O, gum mamy też 3. 3 razy po 2 gumy Xylitol. 3 cukierki Tofik o smaku kawy. No jak jest sól, to jest i pieprz oczywiście. 2 takie saszetki. Izotonik. 2 izotoniki. Takie paczuchy. Koncentrat napoju herbacianego. To już takie kawa taka w proszku do rozrobienia. 3 sztuki. Tutaj mamy coś bardzo dobrego. Mieszanka owoców liofilizowanych. To jest po prostu przepyszna rzecz. Zarąbista. Tutaj jeszcze mam jedną torebkę. Jakąś, co to jest? To jest czekolada do picia Classic. Super. Panzerwafle, nieśmiertelne panzerwafle. Już widzę, że są z kminkiem, moje ulubione. To będziemy moczyć, bo ugryźć to naprawdę trzeba mieć dobre zęby. Pieczywo chrupkie. 2 paczki takie po raz, 2, 6, po 7 placków takich wafelków. Pieczywo chrupkie, a raz jeszcze mówię, bezpłomieniowy, nie, to jest płomieniowy podgrzewacz. Myślałem, że będzie bezpłomieniowy, taki ten chemiczny, a tu jest na takie kostki do podgrzewania. Miodzik taki mały, powidło śliwkowe i tutaj mamy takie słodycze. Czekolada gorzka 60%,
O, proszę bardzo. Tutaj ten wafelek jest bardzo dobry, taki suchy. No i kolejny taki batonik z galaretką. No i oczywiście mega dużo sztućców. Kolejne chusteczki w sztućcach widzę są. Zajmijmy się daniami głównymi. Tutaj mamy chyba danie główne. Rolatki wieprzowe w sosie. 300 gramów, taka puszeczka solidna. A następne mamy kurczak w sosie słodko-kwaśnym, też 300 gramów. I no i tutaj mamy takie śniadaniówki. Specjał wieprzowy 100 gramów. Mielonka wieprzowa, składniki mięso wieprzowe 77%. Mało, z tego czasu można powiedzieć, że było więcej. No i wieprzowina w sosie własnym, mięso wieprzowe 91%. Nie jest źle. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Jest co jeść, jest co jeść. Na pewno z głodu nie umrę. Coś z tego wybiorę i będziemy jeść. Tu się rozwaliłem. Kuchenka będzie potrzebna do zagotowania wody. Taka brudna ta kuchenka, byś to umył, Marcin. Czekaj, do czego ja sobie tą wodę grzeję? W sumie ta woda nie jest potrzebna, słuchajcie, no głupi jestem. Najpierw chcę zrobić izotonik. Izotonik to sobie zrobimy na... Mam ten izotonik? Mam. Izotonik zrobimy sobie na wodzie, tutaj mam gazowanej. Słuchajcie, może... Dobra, zobaczmy co to jest. Jak to się używa w ogóle. Ja tego jeszcze nie używałem nigdy. Tu nawet zapałki mamy, kurza stopa. Dobra, tu są tapsy, zapałki zwykłe. Kolejne folijki. To nie wiem co to jest. To zapewne trzeba jakoś powyginać. Czekajcie, to jest instrukcja. Fuch. 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 I coś takiego. Ta blaszka to jest do trzymania puszki, wiecie. Mamy tutaj wieczko. Kurde, otwieraj się. Jakbyśmy nie zeżarli całego, to można sobie przykryć, zostawić na później, ale ja to zjem. I co to tak ma stać? Czekajcie, może dalej tu muszę. Puszka trochę zgnieciona jest. Wiecie co? Jak na tym drewnie to trzymać, nic się nie stanie. Kurde. Zróbmy to na tym. Będzie bezpiecznie, co? O, pyk. A, patrzcie, taka rączka, kurde, ale można złapać. Dobra. Ale to śmierdzi. Ja pierdzielę, taką rybą napieprza. Dobra, otwórzmy teraz puszkę. Otworzyła się. Dobrze. No i dobra, no co, trzeba podpalić tą tabletkę jakoś. Mamy tu zapałki, użyjmy. Dużo tych zapałek, kurde. Się w ogóle podpala? Jak to się podpala? Może tak się zapali. No rzeczywiście, zapaliło się jak ta lala. Czekajcie, tu jakieś sztormowe zapałki są. Zobaczymy jak to się zapali. Zadymę to zrobię. Chyba się zapaliło, co? Dobra, może się zapaliło. Wkładamy i podgrzewamy. Wiecie co, uchylę tu trochę okno. Niech te opary wychodzą, kurde, bo to różnie bywa. Czym to jest? Widelcem chyba, co? No a te sztuce takie porządne, grubaśne. To nie taka lipa jak w tych wszystkich fast foodach, że tak powiem. Wiecie co? Chyba łyżką bym to jadł. Dobra, my tymczasem zróbmy sobie ten izotonik. Wlejemy tutaj, to niech się podgrzewa. Nie wiem czy tyle, wleję pełen. Będzie rozwodnione trochę. Kurde, taka jedna pastylka. Powiem wam, że to chyba podgrzeje. Pamiętam, że swego czasu Maciek, tam żeśmy spali przy drodze na takim parkingu, też używał właśnie tego podgrzewacza, to mu tego nie podgrzało, ale to robiliśmy na zewnątrz. No i było zimno. I nie dał rady. Zimne chyba, albo podgrzewał kuchenką, nie pamiętam. No, powiem wam gorące, bo już można jeść. Ściągam. Nie ma tak jak busie nasmrodzić. Zobaczcie jakie solidne kawałki kurczaka i ta puszeczka naprawdę jest wypełniona tym kurczakiem. No. Spróbujmy tego kurczaczka, czy dobrze zrobiony. Mięciutki. Bajka. Dobra, jem i robimy jeszcze tą czekoladę z pancerwaflami. Czas teraz na kakałko i owoce liofilizowane. Zanim to nam się zrobi, czekajcie, to sobie schowam, to się może przydać. To sobie tych owoców pojemy, jakie to jest kurde dobre, jeszcze jadłem nie raz. Patrzcie jak to wygląda. To jest taki susz, kurde, to jest tak dobre. Jak taki jadalny pumeks.
Takie kwaskowate, różne są smaki się tak mieszczą, pyszne. Kurczak zajebisty, nażarłem się jak świnka. Z bułkami własnej ze sklepu. O, patrz jakie liofilizowane wiśnie. Jaka to petarda. Kwaśne jak lubię. Poezja. Czekolada zalana. Mówię, lepiej by było z mlekiem, co nie? Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ile mam w aucie? Już mam 19 stopni, wszystko zaparowane. Dobra, może być. I teraz te pancerwafle. Ja je bardzo lubię, ale kurde, muszę je teraz, tak powiem, nawodnić, bo je ugryźć to jak młotek. Jeszcze trochę twarde. Jezus, jak się ten kminek zgryzie, po prostu bedarda. Batonik. O. Batonik z racji. Żelowy. Frutika jelly. Takie gówno. Baton energetyczny. W środku taki. Teraz taki ten batonik, który też bardzo lubię. To jest ważne do 29 kwietnia tego roku. W takim jakby papierku, nie? Widać chyba. Takie o. Ale to jest bardzo dobre. Takie jakby sprasowane owoce. O, fajna cholera. Taki do rzucia, nie? Dobra, słuchajcie kochani. To sprawa wygląda tak. Jak możecie zobaczyć, 84% akumulatora mi zeszło. No, które mam godziny? Mam godzinę 18 za 13 prawie. W tej chwili 7 A mi pobiera, bo akurat renderuje film. Zużycie 90 W, jeżeli ktoś tak woli. No i 84 zostało. Ta aplikacja ma taki wygląd bardziej taki techniczny moim zdaniem od pozostałych, na przykład do porównania do Litime'a. Na przykład Litime ma tak bardziej wizualnie, to na pierwszy rzut oka widać, o co chodzi. No tu też nie ma takiej tam, wiecie, jakiejś filozofii, tylko tu są takie skróty, jak na przykład teraz 84% DSG, to znaczy Discharge, czyli nie ładuje w tej chwili. CHG switch to jest Charge, czyli taki jak tutaj, tam, gdzie to jest napis teraz DSG, będzie CHG, to znaczy, że będzie ładowanie. Tutaj poniżej, no to mamy już current, a to są ampery, no zresztą wiecie, mówiłem wam to. Napięcie 13,1. Tutaj mamy rozbicie temperatury na poszczególne cele, jest ich 4. Brakuje mi tutaj na przykład pojemności, tak jak jest w innych aplikacjach, ile amperogodzin jeszcze pozostało w akumulatorze. No i brakuje mi czasu, ile z takim użyciem, z takim amperażem, ile pozostało czasu, że pracy tego akumulatora przy takim właśnie amperażu. No tak, brakuje mi takich paru rzeczy, ale i tak nie jest źle. Dopiero zeszło 16% ze 100 amperowego akumulatora. Myślę, że jest całkiem zacnie, a laptop mi pracuje cały czas. Światło, ogrzewanie, bajabongo, bajabongo. Zaznaczy, że ten akumulator to jest wersja mini, czyli on jest bardzo mały. Podwyższyłem trochę temperaturę, bo jakoś tak mi zimno się zrobiło i mam 24 stopnie w samochodzie. No, według tego, ale tak wiecie, po nogach trochę ciągnie, bo tutaj nie jest izolowana podłoga i dlatego tak jest jak jest. Skończę ten jeszcze jeden film, co zajmie mi z jakieś 2 godziny jeszcze i będziemy testować napój bogów.
który tutaj stoi i czeka. Odpowiem na komentarz. Jeden człowiek napisał mi, że o filmie, na którym pokazywałem montaż jednego z akumulatorów, to nieważne jakiej firmy, to nieistotne, tylko tam mi kolega zarzucił, że zachwalam coś, czego jeszcze nie używałem, nie wiem i skąd mam wiedzieć, że to jest dobre, dlatego się nie wierzy youtuberom, influencerom, kurde, różnego rodzaju, bo zachwalają produkty, których nie sprawdzili. A ja zadam inne pytanie, jak idziesz do sklepu stacjonarnego, chcesz kupić dany akumulator, dany telefon, dany aparat, telewizor, to skąd wiesz, że on jest dobry? Skąd czerpiesz informację? Od sprzedawcy? Sprzedawca ci powie, o ten jest, panie, fajny, tu ma taką funkcję, tu i ty mu wierzysz na przykład? No pewnie nie, chyba że jesteś idiotą. Zawsze zasięgasz informacji, w internecie czytasz, w pracy już się nie czyta, głównie w internecie szuka się informacji na dany produkt. No i tak, w jednym masz rację, tak może wyglądać, że ja zachwalam coś, czego nie sprawdziłem, ale tak nie jest, bo ja właśnie idąc takim tropem myślenia, jak mówiłem wcześniej, że idę po dany produkt, w tym przypadku nie idę, ale sprawdzam dany produkt, który już mam, czytam różne opinie, oglądam różne recenzje z różnych źródeł, zawsze tak robię, jak mam jakiś sprzęt do prezentacji, żeby zasięgnąć o tym jak największą informację. Wchodzę na fora, czytam i wiem, z czym mam do czynienia. No nie da się zakłamać rzeczywistości w tylu źródłach, jakich na przykład ja odwiedzam, sprawdzając dany produkt. No i też orientuję się w niektórych sprzętach co do nich. Także to jest jedna sprawa. Drugi zarzut tego kolegi to był taki, że montuje akumulator właśnie w samochodzie i od razu widać, że nie mam pojęcia i zachwalam. A skąd ty wiesz, co ja robiłem przed montażem tego akumulatora w samochodzie? To, że go fizycznie nie zamontowałem w samochodzie pod siedzeniem, to nie znaczy, że go nie testowałem poza tym siedzeniem. No ludzie, ja zawsze wszystko lubię ważyć, mierzyć. Ci, co oglądają mój kanał, wiedzą, że ja ważę, mierzę, jeden jak i drugi o rowerach elektrycznych. Ja mam hopla na tym punkcie. Można więc powiedzieć nawet pierdolca na mierzeniu, ważeniu. Dlatego naprawdę, wierzcie mi, ja sprawdzam różne aspekty danego sprzętu. To jest kolejna sprawa. I trzecia sprawa, należy oglądać mój kanał dalej, ponieważ jak wiecie, ja sprzęty, które recenzuję, ja je również sprawdzam. W dłuższym okresie. Zawsze wtrącam w jakimś swoich filmach, to o ogrzewaniu gadam, to o zużyciu energii, to właśnie pokazuję w tej chwili o tych akumulatorach, pokazuję jak one pracują. I w dłuższym okresie możecie sobie wyrobić, jeżeli nie wierzycie na pierwszy rzut oka, to w dłuższym okresie możecie sobie zobaczyć, jak te sprzęty się sprawują. Bo jak wiecie, jeszcze raz powtórzę, ja te sprzęty używam. Znam influencerów, youtuberów, instagramerów, którzy dostają produkty do recenzji od firm i oni nawet ich ani razu nie użyją i zachwalają. I dlatego ja wiem, że to jesteś skrzywiony pod tym kątem. Mówię do tego, co napisał ten komentarz. I wszystkich wrzucasz do jednego worka. A tak nie należy robić, bo nie każdy tak robi. Mnie to też wkurzało takie coś, bo mało tego. I takich oszustw, można powiedzieć, dopuszczają się nie tylko mali influencerzy, ale także i duże stacje telewizyjne. Był taki program na TVN Turbo, co gościu gadał o wymianie, przy wymianie prowadnic hamulca ATE, dobrze mówię? ATE, przepraszam. Powiedział jakąś tam totalną bzdurę, co się tak nie powinno robić. Także nawet widzicie, nawet duże stacje telewizyjne i prowadzący w nich ludzie nie mają zielonego pojęcia czasami, o czym mówią. I właśnie ty bijesz do takich influencerów, którzy reklamują coś, o czym nie mają pojęcia. Ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, mam pojęcie, choć nawet nie użyłem tego sprzętu jeszcze raz, naprawdę zasięgnąłem wiedzy o tym sprzęcie, a w późniejszym etapie właśnie je testuję. Powtarzam się cały czas, ale no chcę to nakreślić bardzo jasno. Kurde, co ty mi tu spadasz? Nakreślić bardzo jasno, jak ja działam właśnie z różnymi sprzętami, które dostaję. Ja bardzo dużo sprzętów odrzucam. Bardzo dużo firm się do mnie odzywa o współpracę i ja to po prostu odrzucam, bo to coś, co jest niezwiązane z moim kanałem, tego po prostu nie chcę, no bo z kanału
bardzo łatwo zrobić śmietnik, taki Mango TV, gdzie reklamujecie wszystko. Jakieś, nie wiem, kurczę, zapalniczki, ubrania, buty, czy cokolwiek. To jest bez sensu. Dla mnie to jest bez sensu, że tak rzucać się na wszystkie sprzęty, na to, żeby spieniężyć. Ja groszem nie śmierdzę, nie mam dużo pieniędzy, ale nigdy nie połaszę się na takie współprace niezwiązane z kanałem. Rzeczy, które mi się nie przydadzą Kontek to moja firma, w której pracuję. W danym temacie, który ja prowadzę, czy to są rowery elektryczne, czy właśnie van life, jak rowery, no to rowery elektryczne, napędy, baterie do rowerów i te wszystkie pierdoły. Na pewno nie będę z jakiegoś zegarka reklamował, kurczę, na kanale o rowerach. Tak samo nie będę reklamował tutaj rowerów na przykład elektrycznych, które też mam i mógłbym to robić, ale tego nie robię. Raz tam spróbowałem jakąś reklamę tutaj wrzucić, no ale stwierdziłem, że to jednak jest głupota i moje wewnętrzne ja mi na to nie pozwala i już tego robić raczej nie będę. Chcę mieć właśnie, jak tam jest content o rowerach, tu content o van life'ie, to tu będą rzeczy związane z van life'em i wszystko wokół tego, co jest takie współprace mogę przyjmować, a wszystkie inne odrzucam. Na przykład odrzuciłem współpracę, miałem firma, która nam napisała elektroniczny zamek do drzwi, normalnych do drzwi do domu wejściowych, taki wiecie, na odcisk, czy tam na kartę przejdziecie, się otwiera elektronicznie. Odrzuciłem to, choć mógłbym, taki zamek 700 chyba złotych kosztuje, mógłbym go dostać za darmo, mógłbym wam pokazać, jak to działa, ale ja to odrzuciłem, bo wiem, jaka będzie wasza reakcja. Wiem, nie powinienem patrzeć na ludzi, ale nie chcę robić śmietnika ze swojego kanału. Nie chcę też robić takich reklam stricte produktowych, na przykład, nie wiem, zapalniczka jest, no to zrobię film o tej zapalniczce i o niczym więcej. Ja staram się produkty, tak zwane lokowanie produktów walić w odcinek i w odcinku o nim opowiadać. Wiem, nie zawsze to wychodzi, robię na przykład o akumulatorach, zrobiłem oddzielny odcinek, ale to wszystko jest na życzenie danej firmy. Jeżeli dana firma sobie zażyczy na przykład taki odcinek, no to zrobię taki odcinek. Jeżeli sobie nie zażyczy, to raczej taką rzecz wplatam w odcinek, żeby to jakoś tak ładnie razem współgrało, no żeby to współgrało po prostu samo ze sobą, a nie robić reklamę danego produktu, bo nie o to chodzi na kanale, prawda? Wiem, że niektórych to boli, że jeden dostaje za darmo, a drugi nie dostaje. Słuchajcie, ja nic nie robię na siłę, ja nie piszę do firmy jakieś współpracy, to firmy same się do mnie odzywają, widząc mój kanał, nieduży kanał, jeden, no trochę drugi troszeczkę większy, ale też jest z tych małych kanałów, choć powiem wam, dlaczego tak się dzieje. Te małe kanały mają lepiej niż kanały o większej ilości subskrypcji. Wiem to z kilku źródeł i wiem to też od tej firmy polskiej, z którą współpracowałem, pierwszą polską firmę, to na kanale o rowerach i tam współpracowałem właśnie, jeżeli chodzi o napędy do rowerów, tam taką ciekawostkę powiem. To ta firma wcześniej współpracowała Taxi Złotówa, coś takiego, był taki youtuber, pamiętacie, on pewnie jeszcze jest. Złotówa, Taxi, coś takiego, nie pamiętam, nie? I oni powiedzieli mi, ja miałem wtedy, czekajcie, ile ja miałem wtedy? Około 10 000 subskrypcji? Chyba nawet nie, chyba nawet mniej. Taxi Złotówa miał wtedy 55 000 subskrypcji i oni powiedzieli, że ja zrobiłem lepsze wyniki niż Taxi Złotówa. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Taxi Złotówa na przykład miał taki kanał rozpieprzony trochę, kurczę, trochę tu, trochę tu, trochę tu. Nie było takich stricte grupy docelowej produktu danego, w tym przypadku napędów do roweru. A jak ja mam kanał, nie tylko ja, inni youtuberzy, którzy mają content stricte nastawiony na coś, tak jak ja mam, tylko o rowerach elektrycznych i wszystko z tym związane. Tu van life i wszystko, co jest z tym związane. Przeróbka, busy, wyposażenie, jazdy. I mam mało nawet tych subskrypcji, to jest genialna grupa docelowa na dany produkt. Dlatego mali youtuberzy, tacy jak ja, są bardziej preferowani do współpracy niż ci o większym zasięgu i rozwalonym kontencie. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? I tak to właśnie wygląda, nie? No i mówię, jak komuś przeszkadza, że ja coś dostaję, a ty nie dostajesz, no to jedyne wyjście dla ciebie jest maść na ból dupy, posmarować i pójść spać. No bo nic innego zrobić nie możesz. No, czym ja ci zawiniłem i w czym ci mogę pomóc? No w niczym. Musisz sobie sam z tym problemem, niestety, przyjacielu, poradzić. Ale jeżeli chodzi o youtuberów, naprawdę nie rozumiem. Jest wiele takich ofert, jak promować swoje kanały. Jest takich wiele firm, że możesz kupić subskrypcje, możesz kupić wyświetlenia, możesz kupić łapki w górę.
wykupić komentarze. Losowo ci tam napisze automat komentarze. Wiecie, jaka to jest bzdura z tym? Sam na swoim kanale, tym pierwszym o rowerach, kiedyś mówię, fajny film, bo nie wiedziałem, o co chodzi. Promocja twojego kanału, kup subskrypcję i kup tego, nie? Raz w życiu kupiłem 1000 subskrypcji, a potem zacząłem czytać na ten temat, o co w tym chodzi i wiecie, jaki błąd popełniłem? Dopiero się dowiedziałem właśnie, jak poczytałem o tym wszystkim. Błąd polega na tym, że jak kupujemy subskrypcje, kupujemy wyświetlenia, kupujemy komentarze, one się pojawią u Was na kanale. Możesz mieć na przykład 10 000 subskrypcji, kupić sobie 10, 20, za chwilę będziesz miał, po miesiącu czasu byśmy 30 000 subskrypcji. Niektórzy powiedzą wow, ale powiedzą wow ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi. To jest tak, że jak kupicie subskrypcję, to kupujecie konta, to kupujecie subskrypcję nie ludzi, nie rzeczywistych odbiorców, ludzi, tylko kupujecie fake konta. I teraz co się dzieje? Algorytm YouTube'a, nawet to jest napisane na stronie YouTube'a, jak działa algorytm, mniej więcej, bo oni nie zdradzają dokładnie, ale w pierwszej kolejności algorytm YouTube'a sprawdza odbiór twojego filmu, co wrzucasz, materiału, shorta, filmu, jaki jest odbiór przez obecnych subskrybentów. I teraz co się dzieje? Jeżeli kupujecie subskrypcję, macie tych kont w pytę, one po prostu tego nie oglądają. Przez to macie niskie wyświetlenia, ponieważ algorytm YouTube'a właśnie sprawdza odbiór przez subskrybentów. Nie macie tego odbioru dużego, powiedzmy macie 30 000 subskrypcji, w tym 20 000 kupionych. Z tych 10 000 rzeczywistych subskrypcji z 1000 może ludzi obejrzy, bo taka jest prawda, że ma tyle subskrypcji, to nie znaczy, że tyle ludzi ogląda. I algorytm to porównuje do ilości subskrypcji i ilości wejść na film. Jeżeli to jest małe, to on nie pcha go dalej. Przez to macie mniejsze wyświetlenia i szkodzicie swojemu kanałowi. To raz. Druga sprawa, po jakimś czasie, po roku, po 2, YouTube robi czystkę. Robi czystkę i nagle, na przykład, ja tak miałem właśnie, dlatego mówię, ja na samym początku tak miałem, z parę lat temu to zrobiłem i to był błąd totalny. Przychodzi nagle, no to, nie wiem, macie przyrost powiedzmy 10, 7, 10, 11 subskrypcji dziennie, a nagle przychodzicie, patrzycie w statystykę, tam minus 250 subskrypcji. Dlaczego tak się dzieje? Ano właśnie dlatego, że YouTube co jakiś czas robi czystki i czyści fake konta. Może to i dobrze, bo wtedy wyczyszcza te konta, te subskrypcje, które jeszcze kupili, ale nie do końca, bo tam część ich zostanie. Także no tak wygląda sprawa z subskrypcjami i kupowanie wyświetleń i sztucznego jakiegoś napędzania. To jest bez sensu, to się mija z celem. Nawet możecie kupić, zobaczcie, YouTube płaci za wyświetlenia, no różnie płaci. Powiem na moim przykładzie, u mnie jest 14 zł za 1000 wyświetleń. No i dobra, mówicie 14 zł za 1000 wyświetleń. Dobra, kupię sobie 10 000 wyświetleń, będę miał 140 zł. Nie, to tak nie działa. Wam się cyfra pojawi, że macie wyświetlenia 10 000, ale będziecie mieli tylko 14 zł zapłacone. O czym to świadczy? YouTube zna te praktyki. I tego się nie obejdzie. Tak samo jest z subskrypcjami. Także nie zawsze patrzcie, że ktoś ma tyle subskrypcji, powiedzmy 50, 60, 100, 200 tysięcy, ale patrzcie na jego wyświetlenia, bo to wam więcej powie. Wyświetlenia, ilość komentarzy, ilość łapek w górę. Te 3 parametry wam powiedzą o rzeczywistym odbiorze tego kanału. Bo jeżeli ktoś ma właśnie, jak mówię, 50, 60 tysięcy, 100, 200, 300 subskrypcji, a ma wyświetlenia na poziomie 3, 5 tysięcy, 30, 40, 60 komentarzy, no to sorry. Przy 50 000 subskrypcji takich rzeczywistych ludzi to powinno być na poziomie 50-60 tysięcy wyświetleń. Oczywiście to tak nie jest szablonowo, bo to zależy od kontentu i zainteresowań. Jakaś jest jakaś tam nisza, to wiadomo, może być więcej lub mniej. Ale to tak mniej więcej powinno wyglądać i około 400 komentarzy, łapek w górę to już nie powiem. No ale jak ktoś ma właśnie tak mało, no to można podejrzewać, że to niestety były kupione subskrypcje, czy wyświetlenia, czy tam coś innego. Nie? To mówię wam z praktyki i z doświadczenia własnego no i też dużo, bo ja się dużo interesuję też YouTube'em, mechanizmami działania i tej sprawy, także dlatego ja nie bawię się w takie rzeczy, nie kupuję subskrypcji. Przyznaję się, to był mój błąd parę lat temu, już więcej tego nie powtórzyłem i nie powtórzę. Dobra, widzę, że mi się tutaj skończyło, także dalej zagłębiam się w internet. Dalej zagłębiam się w laptopa i rzeźbię tutaj
dla Was dzieło sztuki.